Cześć, witaj na kanale Twój Kosmetolog. Dzisiaj będzie obiecany film o potencjalnie szkodliwych składnikach w naszych kosmetykach, jak i również kontrowersyjnych składnikach. Także z tego filmu dowiesz się, jakie składniki są kontrowersyjne, jakich warto unikać, jakie przede wszystkim znaleźć w składzie Inchi naszych kosmetyków. No i też rozwiejemy pewne wątpliwości, także będzie trochę mitów, będzie trochę faktów. Mam nadzieję, że ten film Wam pomoże w świadomym wyborze. Jeśli nie widziałeś mojego wcześniejszego filmu, jak czytać składy kosmetyków i jak te wszystkie składy Inchi tutaj rozpoznawać, no to zajrzyj koniecznie do mojego poprzedniego filmu, tutaj gdzieś będzie u góry odnośnik. Tam zaczęłam powoli ten temat właśnie tych składników kontrowersyjnych, także dzisiaj będzie ta kontynuacja. Serdecznie Cię zapraszam do tego filmu. Subskrybuj oczywiście kanał i łapka w górę, jeśli Ci się spodoba. Na wstępie też chcę zaznaczyć to, co i w poprzednim filmie, to, że jakiś składnik jest uznawany za ogólnie nas jako szkodliwy, żeby lepiej go omijać, że nie jest nam potrzebny, to też nie oznacza to, że on jest niedozwolony, ponieważ takich rzeczy być nie może i wszystkie kosmetyki, które są na terenie Unii Europejskiej, także u nas i w Polsce, przechodzą szereg różnych badań i muszą jakby wpasować się w te normy. Natomiast no właśnie, są bezpieczne na dzień dzisiejszy. Różnie to może być oczywiście w przyszłości. Dzisiaj coś może być uznane za bezpieczne, w przyszłości niekoniecznie. Dlatego ja podam Wam te składniki, które są kontrowersyjne z tego względu, że są sprzeczne opinie. Nie ma takich jednoznacznych badań, są na przykład połowiczne i dlatego pewne wątpliwości w nas to budzi i dlatego lepiej ich na przykład unikać, tak na wszelki wypadek. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że już jednoznacznie zostało stwierdzone, że ta substancja jest szkodliwa, no bo wtedy ona by została wycofana. Także ja Wam to wszystko po kolei przy tych składnikach będę po kolei tłumaczyła i wyjaśnię, o co chodzi, i podzieliłam też te substancje na takie składniki, które mogą być potencjalnie szkodliwe ogólnie dla naszego zdrowia, na przykład mieć takie działanie kancerogenne bądź działające na nasz układ hormonalny, ale też na takie, które są kontrowersyjne bardziej pod względem jakiegoś działania na skórę, że niekoniecznie dobrze mogą zadziałać na tą skórę, że mogą nas podrażnić, wysuszyć i tak dalej, ale one są kwestią wyboru, ponieważ każda skóra reaguje inaczej i na przykład jednej skórze może być z tym kosmetykiem dobrze, a na przykład skóra sucha zupełnie się z nim nie polubi, więc to są troszeczkę odrębne dziedziny i ja te składniki Wam tutaj rozdzielę. No więc zaczynając od tych substancji, które potencjalnie mogą być szkodliwe również dla naszego zdrowia, to jest taka substancja oznaczona skrótem BHT i BHA. To jest inaczej BHA, butylohydroksyazol, natomiast BHT to jest inaczej butylohydroksy-toluan. Są to składniki, które przede wszystkim mają być konserwantem, ale również i antyutleniaczem. Znajdujemy je w kosmetykach różnych, nawet w szminkach, w kremach, w filtrach, także różne mają tutaj zastosowanie w różnych kosmetykach, ale też znajdziemy je w przemyśle spożywczym. Więc to prawda, mają jakieś ograniczone tutaj normy, jeżeli chodzi o stężenia, więc to też nie jest tak, że dowolną ilość producent może dodać do danego kosmetyku. Natomiast dlaczego w ogóle budzą wątpliwości? Przede wszystkim dlatego, że właśnie te badania są dosyć niejednoznaczne i na przykład Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem właśnie powiedziała, że potencjalnie może być ta substancja BHA akurat rakotwórcza. Więc nie ma takich jednoznacznych badań, jeżeli chodzi o toksyczność, rakotwórczość. Na dzień dzisiejszy nie jest to udowodnione na 100%, dlatego też uznawane jest za bezpieczne, ale dużo naszło tutaj nas wątpliwości, bo takie głosy zaczęły się właśnie pojawiać, że jest jako potencjalnie rakotwórczy. Więc to jest do dalszych badań, zobaczymy, co się okaże w przyszłości. Ja wolę osobiście tego składnika unikać i dopiero jak się sprawa wyjaśni, wtedy zobaczymy. Na dzień dzisiejszy niekoniecznie. Ponadto też te substancje są uznawane, które na takiej zasadzie jak nasze estrogeny działają, są podobne, dlatego też niekoniecznie tutaj bym była za tym, żeby na przykład wpływały na układ hormonalny, to też jest niekorzystne. Dodatkowo substancja BHT jest też alergizująca bardzo często, nie są to składniki zalecane na przykład w pielęgnacji skóry dzieci czy kobiet w ciąży podczas laktacji, więc też nam to już dużo mówi, że może być z tym różnie. Też są to składniki, które niekoniecznie tutaj współgrają
z naszym środowiskiem naturalnym, więc dużo tutaj takich znaków zapytania oraz minusów może być. No i co najważniejsze, rzeczywiście w danym nawet kosmetyku te stężenie może być bezpieczne, ale przecież my tych kosmetyków używamy wiele. To nie jest jeden kosmetyk, to jest wiele i jeżeli we wszystkich kosmetykach, nie wiem, do demakijażu, do mycia, do pielęgnacji używamy właśnie kosmetyków z tym takim potencjalnie szkodliwym składem i na przykład właśnie z BHT czy BHA, no to też te stężenie jest przecież wtedy wyższe. Narażamy się na większe dawki tego składnika, więc to nie jest wszystko takie czarno-biało. No i dodatkowo też minus jest taki, że mamy w przemyśle spożywczym te składniki. W związku z tym jest taka jeszcze większa akumulacja i kosmetyki, i żywność. Zadajmy sobie pytanie, czy to może nie być za dużo, jeżeli tutaj jest sporo wątpliwości co do tych substancji. Także to jest ten pierwszy przykład. Kolejnym przykładem są donory formaldehydu i generalnie formaldehyd jest właśnie ciekawym przykładem, ponieważ był to składnik, który był przez długi czas dozwolony. Słynne odżywki do paznokci właśnie ten formaldehyd zawierały. Później pojawiły się głosy, że on może być właśnie kancerogenny i rzeczywiście tak się okazało w 2019 roku, więc stosunkowo niedawno zakazano formaldehydu w kosmetykach. Więc już go tam nie znajdziemy, ale możemy znaleźć donory formaldehydu. Więc formaldehyd jest substancją toksyczną, jest substancją rakotwórczą, ale donory już dozwolono jako konserwanty. I dlaczego przyczepiłam się do donorów formaldehydu? Ano dlatego, że właśnie one mogą, oczywiście nie muszą, ale jest takie ryzyko, że mogą przekształcić się w formaldehyd w jakichś sprzyjających warunkach. Więc no niekoniecznie osobiście byłabym za tym, żeby jakakolwiek dawka w moich kosmetykach była mi potrzebna, choć trzeba przyznać, że formaldehyd niekiedy nawet występuje w naturze i w niektórych na przykład owocach go też znajdziemy w bardzo minimalnych dawkach. Więc oczywiście to dawka czyni truciznę. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, używamy wielu różnych kosmetyków i nagle one wszystkie zawierają te podejrzane substancje, no to wtedy może być trochę tego za dużo. No i bardzo ważna rzecz, mamy dzisiaj wybór. To są takie substancje, które w kosmetykach być nie musi. One nie są niezbędne, możemy zastąpić je innymi. W związku z tym mamy wybór i możemy dokonać jego świadomie. Następnym przykładem są filtry przenikające. Ja o nich troszkę więcej powiedziałam w moim filmie o filtrach przeciwsłonecznych, gdzie opisałam Wam różne rodzaje filtrów, jak to rzeczywiście działa, na co zwrócić uwagę. Tam też te przenikające są opisane, ale tutaj też ogólnie będziecie mieli skróty tych składników, jak znaleźć je właśnie w składach Inchi, bo nie są to proste nazwy, więc warto sobie gdzieś to tam zanotować, jeżeli chcecie na przykład tego unikać. Filtry przenikające generalnie też budzą wiele sprzeczności, ponieważ również są takie połowiczne badania, gdzie one przenikają właśnie do krwiobiegu i na przykład mogą przedostawać się do mleka matki i niekorzystnie działać na nasz układ na przykład hormonalny. Więc no niekoniecznie chciałabym, żeby filtry taką funkcję tutaj również spełniały. Są to filtry chemiczne tej starej generacji. Pamiętajcie o tym, że też mamy tej nowej generacji, więc to nie oznacza, że wszystkie filtry chemiczne są złe, absolutnie nie. Ja osobiście nawet wolę te chemiczne, to jest już kwestia wyboru. Mamy też do wyboru fizyczne. Natomiast te stare generacje chemiczne rzeczywiście zaliczane są do tej grupy filtrów przenikających. Kolejny przykład substancji dosyć takiej potencjalnie szkodliwej, gdzie jest wiele wątpliwości, to są 3 substancje o ciężkich nazwach, natomiast ich skróty to jest TEA, MEA i DEA. I to są substancje, które przede wszystkim są takim środkiem pianotwórczym, bądź jakimś emulgatorem, regulatorem pH. Różne funkcje w różnych kosmetykach mają. Możemy znaleźć czy w jakichś szamponach, czy w płynach do kąpieli i tym podobne. Są to substancje, które również nie są zalecane dla dzieci, dla kobiet w ciąży, podczas laktacji. Są to substancje, które przede wszystkim mogą być alergenem, mogą właśnie podrażniać. Nie są zalecane do stosowania na podrażnioną skórę, natomiast nie chodzi tylko o te podrażnienia, ale również o to, że również są tutaj podejrzenia, że mogą mieć taki wpływ kancerogenny, czyli rakotwórczy. Oczywiście w jakichś większych dawkach i tak dalej, ale tutaj znowu mówię, wielu kosmetyków przecież używamy. O co chodzi? Te substancje mogą na przykład z donorami formaldehydu tworzyć szkodliwe nitrozoaminy, czyli takie związki, które są właśnie w większych dawkach rakotwórcze. Nie muszą tego robić, ale jest tutaj wiele wątpliwości. No i też
czekamy na jakieś dalsze badania, jak ten temat się rozwiąże. Na dzień dzisiejszy no, jest dużo wątpliwości i warto tych substancji swoich kosmetyków, uważam, unikać. Następnie mamy taką substancję jak triklosan. Wahałam się, gdzie go tak naprawdę zawrzeć, natomiast on też budzi wiele moich wątpliwości. On na początku był w ogóle stosowany jako taki środek bakteriobójczy. Ja jeszcze pamiętam za czasów moich studiów, był wymieniany właśnie do walki z trądzikiem. W 2017 roku tak naprawdę zakazano go w płynach do dezynfekcji, więc też nam to już troszkę mówi, a był bardzo popularnym środkiem do dezynfekcji. Obecnie znajdziemy go na przykład w pastach do zębów, znajdziemy w jakichś właśnie płynach do mycia i tym podobne, więc też w wielu różnych produktach jeszcze możemy go znaleźć. Przede wszystkim nie jest zalecany kobietom w ciąży, może działać teratogennie na płód, nie jest zalecany też dla małych dzieci. Ogólnie może też trochę podrażniać, więc raczej to jest taka mocniejsza substancja. W ogóle w Stanach Zjednoczonych też go zakazano, więc dużo jest tu sprzeczności. U nas na terenie w Unii Europejskiej zakazano właśnie w tych środkach dezynfekujących, natomiast w tych niektórych środkach jeszcze, jak właśnie pasta do zębów, możemy go dalej znaleźć. Triklosan również może działać słabo, ale jednak na nasz układ hormonalny, więc to też budzi trochę mój sprzeciw, ja staram się go po prostu unikać. Następnie mamy ftalany, są to takie środki głównie kojarzące się na przykład w lakierach do paznokci, ale nie tylko. Jakieś pojemniki, niegdyś również smoczki dla dzieci, później tego też zakazano, właśnie te ftalany zawierały. To są takie składniki, które mają być takim, na przykład w lakierach do paznokci, takim utrwalaczem jakby. No i są to związki, które częściowo zostały zakazane, co ciekawe. Część ftalanów jest zakazanych w Unii Europejskiej od jakiegoś czasu, a część dalej można używać. Ja staram się ich unikać jak mogę, jeżeli jest taka możliwość, ponieważ one również mają potencjał właśnie drażniący, alergizujący, również działanie teratogenne, no to tutaj bardziej u kobiet w ciąży bezwzględnie nie. No i dodatkowo również mogą mieć takie potencjalne działanie kancerogenne. Dodatkowo ftalany mogą w większej ilości wpływać na nasz układ hormonalny, więc również budzi to mój sprzeciw. Następnie toluen. Toluen jest substancją, która jest pochodną ropy naftowej i również w jakichś farbach, lakierach może występować jako taki rozpuszczalnik na przykład. Jest to substancja, która również nie jest zalecana kobietom w ciąży. Ja też o tym wspominałam, o tych niektórych właśnie substancjach w moim filmie o zabiegach i kosmetykach dozwolonych bądź nie w ciąży, więc zobaczcie sobie, gdzieś tu u góry będzie odnośnik. No i właśnie z toluenem jest taka sprawa, że może podrażniać nasze drogi oddechowe, więc ja też niekoniecznie tego chcę. Jeżeli mogę go uniknąć, na przykład w jakichś lakierach, to jak najbardziej tego chcę. No i też może być trochę taki właśnie drażniący. W związku z tym dlatego postanowiłam go umieścić w tej pierwszej grupie składników kosmetyków. No dobrze, a teraz przejdziemy sobie do substancji kontrowersyjnych, ale takich, które uważam, że mamy wybór, że niektórym mogą one nie szkodzić, niektórym mogą, więc tutaj trzeba zobaczyć, jak to działa na nas, bądź po prostu, jeżeli rzeczywiście mamy takie przekonanie, to zrezygnujmy, bądź po prostu ograniczmy ilość. Ale to będzie bardziej takie działanie, które może na przykład zaszkodzić naszej skórze, aniżeli zdrowiu. Chociaż tak jak powiedziałam, te substancje, co wymieniłam na początku, to tej malutkiej dawce w danym kosmetyku to też nie jest tak, że nam to zaszkodzi. Ale trzeba uważać. No więc dobrze, zacznijmy sobie od popularnych alkoholi. Bardzo często słyszymy, żeby alkohole w ogóle w kosmetykach unikać. Jaką mają funkcję? Między innymi rozpuszczalnik, między innymi promotor przenikania, więc też ważne funkcje. Ja o alkoholach wspominałam więcej, zobaczcie sobie mój film i tam właśnie wymieniam alkohole te dobre i te złe. No i właśnie, alkohol rzeczywiście etylowy, denaturowany, izopropylowy są to alkohole, które wymieniane są, które mogą podrażniać, które mogą wysuszać i nie są wskazane do pielęgnacji, zwłaszcza dla skór wrażliwych, suchych, wśród dzieci. Rzeczywiście się z tym zgadzam i również bym unikała alkoholi w składzie, tych akurat.
Natomiast są też alkohole te dobre, na przykład tłuszczowe, których jak najbardziej nie powinniśmy unikać. Natomiast jeszcze wracając do tych teoretycznie szkodliwych dla naszej skóry, no to też nie jest tak, że skóra, która nie jest sucha, która nie ma zaburzonej bariery hydrolipidowej, i czasami użyjemy sobie jakiś taki kosmetyk, który gdzieś ma nisko w składzie minimalną zawartość alkoholu, a pozostałe kosmetyki na przykład nie mają, no to już jest ten kosmetyk do wywalenia. Nie, to też nie jest tak, ponieważ musimy spojrzeć indywidualnie. Chodzi o to, że może nas podrażnić, wysuszyć, ale też nie musi. To wszystko zależy od ilości i od naszych takich jakichś predyspozycji skórnych, więc tutaj mamy wybór. Następnie parabeny. No, ostatnimi czasy bardzo owiane złą sławą, rzeczywiście w kosmetykach naturalnych ich nie znajdziemy, no bo naturalne nie są. Są to konserwanty, które są chemiczne i może dlatego narosło wiele mitów odnośnie parabenów, ale tak naprawdę nie ma konkretnych badań, że one w jakiś sposób nam szkodzą. Są to substancje, które są wiele lat na rynku, są bardzo mocno przebadane i oczywiście, jak ze wszystkim w przyszłości może się okazać, że coś tam jest nie tak, albo na przykład z jednym jakimś parabenem jest nie tak. Natomiast na dzień dzisiejszy niekoniecznie do mnie to przemawia, nie ma jakichś konkretnych źródeł, żeby coś z tymi parabenami było nie tak. Jeżeli widzimy, że one nam nie służą, no to wtedy też postarajmy się unikać przynajmniej, żeby nie było zbyt dużej ilości tych parabenów. Wiadomo, to ma być tylko dodatek do kosmetyku, a nie, że cały kosmetyk w tych parabenach. Natomiast generalnie one nam nie powinny tutaj szkodzić i w ogóle pamiętajcie, że konserwanty, czy te naturalne, czy nienaturalne, muszą być w kosmetykach, żeby on po prostu zachowywał swoją też trwałość i żeby nie był skażony. Więc konserwanty są jak najbardziej na plus, ale wszystko zależy też od ilości, jakości itd. Więc to jest to. Następny przykład to są PEGI i PPG. Wspominałam co nieco w moim poprzednim filmie, to są takie składniki, które mogą być na przykład emulgatorem, mogą być również rozpuszczalnikiem. No i tutaj wątpliwości budzi taka kwestia, że do ich produkcji używany jest szkodliwy tlenek etylenu. Same w sobie nie mają potencjału szkodliwego, no ale niektórzy obawiają się, że na przykład mogą być zanieczyszczone dioksanem, takim szkodliwym związkiem. No więc, no wiadomo, wszystkie kosmetyki są badane i tak dalej, nie powinno mieć w takiej sytuacji miejsca. Natomiast rzeczywiście, jeżeli się tego obawiamy, no to ograniczmy ilość tych PEG-ów. One czasami też mogą działać drażniąco, więc u dzieci też bym była tutaj ostrożna z tymi składnikami, ale jeżeli mamy jakiś ulubiony krem i trochę jakiś tam PEG jest pod koniec, no to też już nie przesadzajmy i to też nie oznacza, że jakoś on nam bardzo zaszkodzi, no chyba, że widzimy, że rzeczywiście nas podrażnia i tak dalej. Natomiast tutaj to też jest kwestia zaufania do producenta, no bo niestety tak jest ze wszystkim, że trochę zaufania też trzeba do tego mieć. No i właśnie kolejnym przykładem dobrym jest talk. Ponieważ talk sam sobie też nie jest złym składnikiem, ale również są tu obawy przed jakimś skażeniem azbestem, który już szkodliwy jest. A dlaczego? A dlatego, że właśnie wyniknęła taka sytuacja, już to jakiś czas temu było, więc być może słyszeliście, ze znanym koncernem, ze znaną marką kosmetyczną właśnie dedykowaną w ogóle dla dzieci z ich pudrami, zasypkami. No i co? Okazało się, że rzeczywiście ich kosmetyki z talkiem były właśnie zanieczyszczone tym azbestem, ponieważ okazało się, że niektóre skowie zaczęły zapadać na raka jajnika i rzeczywiście sprawy zostały wykrywane. Więc tam w ogóle jest cała duża sprawa, jeżeli jesteście ciekawi, no to sobie poczytajcie na ten temat. Natomiast czy to oznacza, że wszystkie kosmetyki z talkiem są zanieczyszczone? No nie, to nie jest tak, więc też trochę kwestia zaufania do danego producenta, no bo nie powinno tak być, tak? Nie powinien być zanieczyszczony tym azbestem, więc ja też nie mówię, żeby w ogóle nie używać tego talku w kosmetykach. Natomiast no, warto być świadomym, że tak różnie z tym bywa. I na przykład też taka organizacja FDA próbowała robić badania, no i też tak różnie to wychodziło, bo na przykład nie wszyscy producenci chcieli wysłać swoje próbki, a część wysłało, więc też jest to trochę taka podejrzana kwestia. Dodatkowo też zauważcie, że często na pudrach mamy taką informację, żeby to robić na wdechu, czyli nie wdychać. Dlaczego? No teraz możecie sami sobie na to odpowiedzieć. No więc tak, myślę, że warto ograniczyć, ale czy całkowicie?
nie byłabym aż tego taka pewna. Następne kontrowersyjne składniki no to są pochodne ropy naftowej, takie jak wazelina, parafina, olej mineralny. Są to składniki, których raczej nie zalecamy. Ale już Wam mówię dlaczego. Dlatego, że one z naszą skórą tak naprawdę nic nie robią. One jej nie pielęgnują. Są zaliczane jako emolienty i tworzą taką okluzję, na przykład na naszej twarzy, jeżeli chodzi o jakiś krem. No i trochę to jest taka powłoczka, która, no co, może trochę przed wiatrem nas ochroni, ale generalnie też mogą tam na przykład rozmnażać się te bakterie beztlenowe, więc jeżeli ktoś ma problemy trądzikowe, problemy z cerą, no to bym bardzo uważała na tego typu substancje, ponieważ one tworzą po prostu taką właśnie okluzję, taką maskę i w ogóle tej skóry nie pielęgnują, więc to jest ważne. One nas nie nawilżą, więc to jest bardzo ważne. No i też jest to taki składnik, który no, trochę taki to jest zapychacz, który ten kosmetyk, który ma gdzieś tam parafinę już na pierwszym czy tam którymś miejscu na początku, no to też niedobrze świadczy, ponieważ to oznacza, że trochę takim tanim kosztem ten producent poszedł, więc niekoniecznie o to chodzi, żeby naszą skórę pozaklejać, tylko po prostu ją pielęgnować. No więc dlatego te składniki nie są polecane. Natomiast to nie chodzi o to, że one nam jakoś bardzo zaszkodzą w inny sposób. Następnie silikony. Silikony też są kontrowersyjne z tego względu, że właśnie mogą niekiedy nas zapychać. One też są jako emolienty, mogą być w podkładach, mogą być w jakichś odżywkach, jeżeli chodzi o włosy i generalnie nie wszystkim silikony muszą szkodzić, to nie jest tak, ale są na przykład cery, które tych silikonów nie lubią. Bardzo też pamiętajcie o tym, że ciężko domyć takie produkty, gdy tego silikonu jest dużo, więc też na przykład o dokłady do makijażu trzeba zadbać, a jeżeli mamy z tym problem, no to rzeczywiście ten silikon nie byłby wskazany. No ale to nie jest tak, że teraz wszystkie kosmetyki z silikonami do wywalenia, no bo tak jak mówię, to też jest kwestia indywidualna. Niekiedy też niektórych silikon może podrażnić, więc też takie głosy są. Musicie zaobserwować na sobie, czy faktycznie tak jest. Kolejna rzecz kontrowersyjna to są takie substancje pod skrótem MIT. Tutaj będziecie mieli też nazwę, o jaki składnik chodzi i pod jakimi możecie go znaleźć też właśnie w kosmetykach. Jest to składnik, który też co ciekawe został jakiś czas temu zakazany w Unii Europejskiej do tych produktów niespłukiwalnych, bo kiedyś mogliśmy ich w nich znaleźć. Obecnie stosujemy tylko w substancjach spłukiwalnych, czyli w jakichś mydłach, płynach do mycia, szamponach. No i właśnie pytanie, dlaczego? Generalnie jest to substancja, która jest mocno alergizująca i bardzo często były takie właśnie połączenia, zwłaszcza na przykład u dzieci, u delikatnych skór, gdzie właśnie te alergie występowały i te podrażnienie, więc ja tutaj byłabym przeciwna, jeżeli chodzi o te substancje, pakować do kosmetyków na przykład dla dzieci i trzeba na to uważać. Jeżeli mamy z tym problem, no to unikajmy tej substancji, ponieważ może rzeczywiście nas podrażnić. Następnie mamy SLS-y, czyli środki powierzchniowo-czynne, które są takimi mocniejszymi środkami myjącymi. Owiane bardzo złą sławą i w wielu kosmetykach już możemy, zwłaszcza jakichś naturalnych, zobaczyć właśnie takie hasła, że bez SLS-u, bez parabenów, w ogóle bez niczego. Powiem Wam tak, generalnie jeżeli chodzi o te składniki, rzeczywiście są mocne. Natomiast czy szkodzą każdemu? No nie. To też zależy oczywiście od ilości, ile ich używamy i tak dalej. No na twarz bym ich nie zaleciła. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o, nie wiem, jakieś szampony, gdzie mamy bardzo odporną tą skórę głowy i nic się nam nie dzieje i używamy też wielu innych produktów, które już na przykład nie zawierają tych SLS-ów, no to tak naprawdę nie mogę powiedzieć, żeby ich zupełnie nie używać, no bo to jest kwestia indywidualna. Na pewno cery, w ogóle skóry, powiem tak, skóry wrażliwe, alergiczne, delikatne, suche przede wszystkim, czy dzieci, skóra dzieci, nie zalecałabym rzeczywiście SLS-ów. Są łagodniejsze środki myjące, bez problemu je znajdziemy. SLS-y nie są już koniecznością, natomiast są skóry, które dobrze to tolerują. To nie jest tak, że trzeba za wszelką cenę ich unikać. Jak zobaczymy mydło, płyn do mycia rąk z SLS-em, no to od razu wywalamy, nie ma opcji. Zobaczcie sobie eksperyment, kupcie sobie bez SLS-ów, z SLS-em, zobaczcie jak skóra dłoni na przykład będzie po jakimś czasie wyglądała, czy rzeczywiście te SLS Wam służą, czy też nie. Jeżeli nie widzicie większej różnicy,
no to tak naprawdę no, nikt Wam tego nie zabroni stosować, więc to też nie jest tak, że to jest jakaś okropna substancja, która w ogóle powinna być wycofana, no bo tak nie jest, ale rzeczywiście uważajmy na skórę wrażliwą, na skóry suche przede wszystkim, zaburzoną barierą hydrolipidową czy u dzieci. Kolejna substancja, kontrowersyjna, trochę ich jest jak widzicie, to są glikole. Generalnie glikole, jeszcze pamiętam w ogóle za czasów studiów, przede wszystkim substancja jest to nawilżająca, więc bardzo dobra by się mogła wydawać. Dodatkowo też jest to promotor przenikania, więc z jednej strony dobrze, bo te składniki, które chcemy, żeby przeniknęły, to on nam w tym pomaga, ale niekiedy te, które są takie właśnie niekoniecznie, no to też mogą wniknąć głębiej, więc być może stąd te kontrowersje wokół glikoli. Rzeczywiście niektóry glikol może podrażniać, więc to jest ta rzecz, która może być kontrowersyjna. Na przykład popularny glikol propylenowy, ten kto taką reakcję zaobserwował skóry, no to zrezygnujcie rzeczywiście z glikoli, czy akurat tego konkretnego, ale to nie oznacza, że u wszystkich tak jest, no bo to nie jest prawda. Były jakieś tam podejrzenia, jakieś szkodliwości, ale tak naprawdę nic tu konkretnie nie zostało udowodnione, więc ja bym glikoli się nie bała, po prostu sprawdziła, czy mojej skórze to pasuje. Generalnie też chodzi o to, że glikole nie występują w kosmetykach naturalnych, chyba że to jest ta ich naturalna wersja z tą końcówką diol. Natomiast no nie występują, no bo nie występują w naturze, więc dlatego po prostu nie ma ich w kosmetykach naturalnych, no chyba że to jest ta właśnie odmiana z tą końcówką diol. Więc być może dlatego poszła też taka fama, że to nie są składniki odpowiednie w naszych kosmetykach. Następnie mamy aluminium, czyli chlorek glinu. No też narosło troszeczkę spekulacji, że on może powodować na przykład raka, ponieważ znajdziemy go m.in. w antyperspirantach, tak? Także no, popularne środki, trzeba przyznać, takie, których używamy na co dzień. Na pewno warto dokładnie domywać po prostu te miejsca, przy których używamy właśnie antyperspirantów, więc to jest bardzo ważne. Natomiast nie ma tutaj też jakichś konkretnych badań, że to aluminium nam szkodzi, bo tak naprawdę kilka substancji było tutaj o to podejrzanych, więc druga też jest kwestia, że bardzo ciężko w ogóle z aluminium zrezygnować, bo gdybyśmy mieli jeszcze wiele jakichś alternatyw, to może co innego i tak dmuchając na zimne można byłoby z tego zrezygnować, ale niestety wielu alternatyw skutecznych nie ma i rzeczywiście to aluminium znajdziemy właśnie w takich produktach jak na przykład antyperspiranty. Aluminium przede wszystkim jest potrzebny w kosmetykach jako taki regulator pH czy taki zagęszczacz. No i generalnie jest to substancja, która niekiedy może nas troszkę tak wysuszyć, podrażnić, więc jeżeli coś takiego obserwujemy, no to aluminium może być potencjalnym podejrzanym. Natomiast, no mówię, kwestia wyboru, jeżeli rzeczywiście macie taki produkt, który nie zawiera tego aluminium, dobrze się z nim czujecie, no to super, ale mówię, nie jest to takie łatwe, żeby zupełnie z tego zrezygnować. No i podobnie jest z mikroplastikiem. To jest ostatnia substancja, o której powiemy. On jest tak naprawdę z nami już chyba wszędzie. Bardzo ciężko jego uniknąć. Jeżeli możemy i chcemy ograniczyć jego ilość, no to jest to na plus, na pewno dla naszego środowiska, ponieważ nasze środowisko się z nim niekoniecznie lubi. Znaleziono go m.in. w płodach, przenika do krwiobiegu, więc generalnie jest z nami cały czas. Nie jest to korzystne, no ale w takim świecie też żyjemy, więc też nie można popadać w paranoję i teraz nagle ze wszystkiego rezygnować i wszystkiego się bać. To też nie chodzi o to i ten film też w ogóle nie jest po to, ale żeby mieć większą świadomość, żeby po prostu wiedzieć. Pamiętajcie, skóra jest największym organem ludzkim i naprawdę to, co kładziemy na nią, ma znaczenie. To nie jest tak, że ten składnik, wszystkie składniki zatrzymują się na powierzchni i koniec. One często przenikają do środka, więc warto wiedzieć trochę na ich temat, aby być bardziej świadomym i ewentualnie sobie użyć jakichś zamienników, jeżeli mamy taką potrzebę. Natomiast pamiętajcie, że te składniki, które wymieniłam, to wszystko jest kwestia wyboru. To nie jest tak, że w malutkiej ilości on nam zaszkodzi, ale chodzi też właśnie o tą dawkę całościową. Przyjrzyjcie się temu, ile kosmetyków na co dzień używacie i jakie mają składy i zanalizujcie to po prostu pod siebie, czy rzeczywiście chcecie unikać wszystkich tych składników, czy tylko części i racjonalnie z głową do tego podejść. Także co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film był pomocny. Jeżeli macie dodatkowe pytania, no to oczywiście pytajcie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!